Dzień dobry wszystkim. Pogoda nie rozpieszcza, ale tak naprawdę chciałem zamontować nowe ogrzewanie do mojej łódki. Niestety muszę wygiąć tą blachę i jest troszeczkę problem, dlatego że to jest bardzo grube. No nic, spróbuję wygiąć to w imadle. Mocowanie do Webasto zostało wygięte. Naprawdę nie spodziewałem się, że będzie to tak ciężko wygiąć. Może nie wygląda to za dobrze, ale po zamontowaniu praktycznie nie będzie tego widać. Także używałem tego młoteczka, no oczywiście i madło. Dobra, idziemy montować. Z jakiego powodu wymieniam oryginalne Webasto na chińskie? Chociażby z tego powodu, że oryginalne Webasto tak naprawdę miało mnóstwo godzin przepracowane. Zamontowane było w 2011 roku w nowej Łodzi. Łódź jest z 2011 roku. A więc uznałem, że zamiast je naprawiać, wymienię na Chińczyka. Powód drugi, który uważam, że jest ważniejszy. Oryginalne Webasto miało tylko 2 kW. To, które kupiłem, ma tych kilowatów 5. A więc będzie znacznie szybciej nagrzewać łódkę. No niestety muszę przerwać nagrywanie, żeby wyciągnąć to i Wam pokazać. Ogrzewanie postojowe, które zakupiłem w Chinach z AliExpress, jest znacznie droższe faktycznie niż te najpopularniejsze, które można kupić i kosztują około 400-500 zł. Po pierwsze kierowałem się kablami, które są włożone w peszlu. Wszystkie klemy, wszystkie śruby, które dostałem w komplecie, uważam, że troszeczkę lepszej jakości są niż w tym chińskim, które są tańsze. To jest piec. Jest naprawdę ciężki. Co ja mogę tutaj w zasadzie pokazać? Pokażę Wam nazwę tego. No nie widać. Ogrzewanie postojowe jest firmy LF Bros. I to ogrzewanie jest podpisane jako premium. Zobaczymy koniec końców, czy faktycznie ono jest premium. To jest wyświetlacz i urządzenie, które steruje całym ogrzewaniem. Później Wam pokażę po uruchomieniu, jak to wszystko działa. Była druga opcja, gdzie można sobie ustalić, kiedy to się ma włączać, wyłączać. Z takim troszeczkę bardziej rozszerzonym oprogramowaniem. Ja raczej nie będę tego używał, także wystarczy mi tutaj temperatura i kiedy ma się to wyłączyć. Oczywiście jest również pompka. Ogrzewanie postojowe oryginalnie było montowane tutaj pod bakistą. Ja spróbuję to otworzyć. Niestety jest strasznie tutaj ciasno. Było zamontowane tam na dole. Także wybaczcie mi, jak będę montował, nie jestem w stanie tego po prostu nagrać. Ja tam naprawdę nie mogę włożyć głowy. A zamówić kamerę. Także biorę się za montaż i pokażę Wam, mam nadzieję, że jak to działa. Ok, pogoda oczywiście nie rozpieszcza. Można powiedzieć, że to typowa pogoda, jeżeli chodzi o Szwecję. Dobra, pierwsze co to widzę, że muszę wkręcić szpilki. Sam piec. I od tego w zasadzie zaczniemy. Idziemy ze szpilkami. Bardzo ciekawe, że bardzo głęboko się wkręcają. To jest ciekawe. Na wylot? Dziwne.
Rury w zasadzie, które wkręcam w tym momencie, wyglądają na jakieś mocno utwardzone tak naprawdę. Nie rozumiem, dlaczego ich tutaj nie było od samego początku. Ok, teraz tak. Plastikowa, silikonowa, w zasadzie podkładeczka. Jest. Teraz blacha, którą wygiąłem troszeczkę wcześniej. Muszę pomyśleć, w którą to stronę ma lecieć. To mam lecieć tak. Okej. Pomyślę, czy to będzie dobrze. No niestety nie. Ma już drugą stronę. Ok, wszystkie nakrętki tak naprawdę mamy założone. Jedyne co zostaje, to je dociągnąć. Wejście paliwa tak naprawdę jest w tym momencie zatkane takim silikonowym pypciem, żeby tam nie daj Boże nic nie wpadło. Ok, tak to wygląda. Znaczy cały sprzęt jest gotowy do montażu. Z powodu tego, że mam stare rurki, starą pompkę, stary wydech z Webasto, będę chciał go zastosować tutaj. Wybaczcie mi, że nie będę nagrywał jak montuję. Oryginalny piec był tutaj w tym miejscu. Jest tam rurka, która rozprowadza ciepło po łodzi. Jest również oryginalny wydech od Webasto, który będę chciał wykorzystać do tego nowego pieca. Oczywiście jest pompka, którą wymienię na tą dostarczoną od Chińczyka. Tak, wyciągnąłem całą pompkę. To jest oryginalna pompka od Webasto, bodajże Airtop albo coś takiego. Tu jest filterek, który również wymieniłem. Podejrzewam, że od 2011 roku nie był nigdy wymieniany. Tu jest zresztą data, pewnie nie będzie jej widać. Oryginał, także czas najwyższy wymienić. Wymienię również tą pompkę, ale ten element to jest tak zwany dampare. Spróbuję go zostawić. Także do roboty, spróbuję Wam później pokazać, jak to wygląda. Nowa pompa zamontowana. Oczywiście nie udało mi się oddzielić tego elementu, jest zaprasowany. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt bardzo hałasować. Tutaj mały tips. Jak będziecie dociągać te śruby, które przykręca się na plastikową rurkę, nie dociągajcie tego zbyt mocno. Z tego powodu, że ta rurka czasami może zostać zagięta i paliwo nie będzie dochodzić do pieca. Także dobrze by było sprawdzić, dmuchając w rurkę, czy ten przepływ jest. Jedziemy dalej z montażem. Pompka już podczepiona, tak naprawdę. Również podczepiona jest pod piec. Tutaj jest filterek, który będzie zaciągał powietrze do komory spalania. I teraz w zasadzie zostało mi podłączenie wydechu. Wydech oczywiście zostawiam oryginalny, który był z Webasto. Wydech ma również założoną koszulkę, która zapobiega temu, żeby rura była gorąca. W zasadzie izoluje ciepło rury, żeby nie uszkodzić rurki z paliwem. Również, żeby nie dotknęło czegoś,
czego bym nie chciał, co by dotknęło tutaj w łodzi, w komorze z tyłu. Także biorę się za podłączenie wydechu i później przeciąganie kabli. Ok, mały update. Piec jest w zasadzie zamontowany. Nie wiem, czy go dobrze widać. Teraz trzeba przeciągnąć kabelki. I to jest właśnie ta różnica między tańszym Chińczykiem a tym troszeczkę droższym. Chociażby takie złącze, które po przesunięciu tego elementu, który wystaje, blokuje całe złącze, żeby się nie wysunęło. Także będę musiał w tej chwili tam podłączyć drugie złącze do pompki, a resztę przewodów będę musiał przeciągnąć aż tam daleko. Kabelki już są w zasadzie podłączone. Doszedłem tutaj do węzła, w zasadzie którym muszę wejść do środka do łodzi. Obawiam się, czy te kable nie będą za krótkie. Ale tutaj muszę znaleźć otwór, którym chcę przejść do środka łodzi. Mniej więcej po godzinie pracy, której praktycznie nie nagrałem, udało mi się przeciągnąć kable mniej więcej stąd. Idzie tędy, pod spodem i jestem w szafce. Okazuje się, że niestety kable oryginalne, które zostały dostarczone przez Chińczyka, niestety nie wystarczą mi, aby przeciągnąć je tutaj, gdzie był wskaźnik oryginalnego Webasto. Także niestety będę musiał przedłużyć te kable. Cały piec jest zamontowany. Brakuje mi tylko i wyłącznie przejściówki między tym nowym piecem a starymi rurami od Webasto. Niestety są różne średnice. Nowy piec ma 90 mm, rury są 70. Także trzeba będzie coś dokupić. Przejdźmy, pokażę wam, gdzie zamontowałem tutaj zamontowałem całe sterowanie. Właśnie w tym momencie się to uruchamia. Powiem wam, że jestem po krótkich testach, także bardzo fajnie to działa. Mam w zestawie pilot zdalnego sterowania z możliwością ustawienia temperatury plus, minus, włączenie, wyłączenie. Poczekamy, jak to się uruchomi. Także nagram, jak to chodzi. Piecyk się nagrzał. Praktycznie powiem wam, że pompki, która cyka, niemalże nie słychać. Bardzo ciekawe. Być może, że jeżeli zamknę tą lukę, będzie się przenosić po chodłowie. Teraz w zasadzie ja pompki nie słyszę. Także w tym można zmieniać temperaturę góra-dół. Jest ustawiony na 20 stopni w tym momencie. Oczywiście, żeby to nagrzało do 20 stopni, to musiało wychodzić minimum z godziny albo więcej. Jest 3 stopnie na zewnątrz. I tam sobie hula w piecyk. Bardzo fajnie. Pokażę wam jeszcze na zewnątrz, jak wygląda rurka wydechowa.
Z całej łódki nagram wam osobny filmik, jak już będzie tutaj posprzątane, bo na razie to jest straszny Saigon. Po prostu wszystkie rzeczy są wymontowane, wszędzie coś leży. Także bliżej wiosny. Pokażę wam jeszcze z zewnątrz, jak wygląda przejście przez kadłub. Wydech oczywiście też jest oryginalny ze starego Webasto, tutaj praktycznie nic nie robiłem. Także rura i wszystko po kolei, wyłącznie z tłumikiem, zostało stare. No dobra, to by było praktycznie wszystko na dzisiaj. Jest jeszcze jeden projekt, który będę chciał wam pokazać. Będę montował przetwornicę z baterii z 12V na 230. Dziękuję pięknie za oglądanie i widzimy się przy następnym tech odcinku.